Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film z serii Q&A, czyli Waszych pytań i moich na nie odpowiedzi. Dawno nie było takiego filmu na moim kanale. Ostatnio ukazał się na nim w maju, także sporo czasu minęło. A w międzyczasie mnóstwo osób prosiło mnie o kolejny tego typu film. Także zakładam, że bardzo lubicie, jak przedstawiam Wam swoją opinię na różne tematy, to raz. A dwa, interesują Was różne anegdotki z mojego życia i nie powiem, jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe. Także mam nadzieję, że spora część z Was ucieszy się z nowego filmu właśnie Q&A. Przygotowałam sobie dzisiaj trochę Waszych pytań, na które chciałabym odpowiedzieć, także już nie będę przedłużać i przejdę może do meritum. Na rozgrzewkę mamy 3 proste pytania. Numer 1. Opalona czy blada skóra? Oczywistym jest to, że zawsze wygląda się lepiej w momencie, kiedy jest się delikatnie opalonym. Ja mówię o delikatnej opaleniźnie, ponieważ to sprawia, że wyglądamy ładniej i po prostu zdrowiej. Nie mówię o opaleniznie takiej, gdzie jesteśmy spaleni na wiór, bo taka opalenizna nie dodaje nam w ogóle uroku i przyczynia się do uwydatniania różnych linii mimicznych, zmarszczek i dodatkowo sprawia, że wyglądamy na starsze niż w rzeczywistości. Także jestem jak najbardziej za opaloną skórą, natomiast z reguły ja jestem blada. A to dlatego, że o ile lubię lato i słońce, o tyle niekoniecznie lubię upały. Także w momencie, kiedy panują w Warszawie upały, to ja raczej chowam się w domu, chyba że po prostu muszę wyjść. Natomiast jeżeli jestem gdzieś na wakacjach za granicą, no to jak najbardziej, jeśli mam na to czas, to się opalam i taka opalenizna uważam jest najlepsza i najładniejsza. Natomiast nie przeszkadza mi to, jeśli ja nie jestem opalona, ale zauważyłam, wnioskując na podstawie zdjęć, jakie zamieściłam na Instagramie, tych zbarconych w strojach kąpielowych, że niektórym to przeszkadzało. Ja oczywiście mam to w nosie, ponieważ to, że ktoś uważa, że w lecie nie powinna być blada, tylko opalona, no to jakby to nie jest mój problem, tylko to jest czyjaś opinia, więc ja się tym w ogóle nie przejmuję, ale zauważyłam, że jest coś takiego, że jednak oczekuje się tego, że w momencie, kiedy mamy lato, to, że powinniśmy być opaleni. Także ja z reguły nie jestem. Ale zgadzam się co do tego, że zawsze ładniej się wygląda, lepiej jak jest się delikatnie muśniętym słońcem. Drugie pytanie. Używasz produktów brązujących typu samoopalacze? Nie używam. W przeszłości zdarzało mi się używać, a raczej próbować używać różnych tego typu produktów, ale bez powodzenia. Nie byłam zadowolona ani z efektów, jakie dawały te produkty, ani z zapachu, ponieważ z reguły te produkty bardzo śmierdzą i to mi bardzo w nich przeszkadzało. Używam natomiast, myślę jak każda kobieta, która się maluje, bronzera. Aktualnie jest to bronzer marka Jacobsa, podlinkuję go Wam w opisie pod filmem, jestem z niego bardzo zadowolona i tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać, ponieważ mówiąc bronzer mam na myśli zarówno bronzer pisany przez ON, jak i pisany przez ON, ponieważ zdarza mi się, że niektóre osoby zwracają mi uwagę na to, że źle piszę bronzer. Otóż moi drodzy, bronzer ma dwie poprawne odmiany, w sensie pisownie. Można go pisać zarówno przez ON, jak i przez ON. Także nie piszcie mi proszę, że robię coś źle, ponieważ ja zdążyłam to sprawdzić parokrotnie. Także tak to właśnie wygląda, taka mała dygresja. Ale tak, używam bronzera do makijażu oczywiście. I latem, z racji tego, że mam najczęściej bladą skórę, to w momencie, kiedy robię zdjęcia albo jakieś sesje zdjęciowe, albo w ogóle odkrywam nogi, to staram się je jakoś przyciemnić. Czasami robię to bronzerem i takim dużym pędzlem, a ten bronzer jest dość duży i świetnie się do tego nadaje. Ale najczęściej używam do tego Airbrush Lex, produktu o tej nazwie, wodoodpornego, o którym Wam już wielokrotnie wspominałam. Sprawdza się naprawdę rewelacyjnie, czasem używam go też do rąk. Także w ten sposób dodaję swojemu ciału opalenizny. I trzecie pytanie z tej serii. Czy chodzę na solarium?
Otóż, proszę Państwa, nie chodzę na solarium i nie zamierzam. Oczywiście nie polecam ze względów zdrowotnych i nie tylko, aczkolwiek muszę powiedzieć, że zdarzyło mi się w przeszłości parę razy przejść się na solarium, ale myślę, że te wizyty mogłabym policzyć zaledwie na palcach jednej dłoni. Czyli maksymalnie 5 razy mogłam być, mieszkając już w Warszawie, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, jakieś 8-10 lat temu, jeszcze wtedy, kiedy byłam młoda. Także zdarzyło mi się parę razy, ale oczywiście nie polecam, nie jestem zwolenniczką, tak jak już wcześniej wspomniałam, takiej opalenizny, tylko naturalnej, w sensie takiej, która powstaje wskutek opalania się na przykład na plaży, albo ewentualnie dawania swojemu ciału opalenizny za pomocą kosmetyków. Także tak to właśnie wygląda. Kolejne pytanie jest od Julii, którą ciekawi, jakie są obecnie moje ulubione perfumy, takie top 3. I teraz tak. Ci z Was, którzy oglądają regularnie moje vlogi, myślę, że nie będą absolutnie zaskoczeni tym, co Wam za chwilę powiem, a mianowicie, że jednym z 3 moich ulubionych zapachów jest oczywiście cesarzowa. Dolce Gabbana numer 3. Uwielbiam ten zapach. Jest to zapach inspirowany kartami Tarota. Powstał w 2009 roku, także trochę już jest na rynku i to bardzo dobrze o nim świadczy. On jest dostępny w 2 pojemnościach, 50 i 100 ml i jest to woda toaletowa. I słuchajcie, muszę się nim spryskać, ponieważ go po prostu uwielbiam. Jest to mój signature scent. Ja już Wam o tym wielokrotnie wspominałam, poświęciłam temu zapachowi odrębny wpis na blogu, podlinkuję go oczywiście w opisie pod spodem. I teraz tak pokrótce jeszcze wspomnę może, jaki to jest zapach. Są to perfumy idealne do stosowania na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem lata, ale nie tylko, ponieważ o tej porze roku też go bardzo często noszę. Poprawia mi niesamowicie, jak już wspominałam, humor. Jest bardzo, bardzo komplementogenny. Nie trwa na skórze cały dzień, ale to mi zupełnie nie przeszkadza, bo dzięki temu mogę sobie go częściej aplikować i dodatkowo poprawiać sobie jeszcze humor. Co takiego chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Nuty zapachowe. Jest to taki zapach owocowo-musujący, z jednej strony kwaskowaty, z drugiej słodki. Znajdziemy tutaj takie nuty jak rabarbar, kiwi, różowy pieprz czy arbuz. Gorąco polecam Wam ten zapach. On będzie w zasadzie dobry dla kobiety w każdym wieku i tak jak powiedziałam, jest idealny do stosowania na co dzień. Drugi zapach, o którym chciałabym Wam wspomnieć, który również należy do mojego takiego top 3, jeśli chodzi o zapachy, jest zapach niszowej marki The Different Company o nazwie Sublime Balkis. I znowu ci z Was, którzy mnie regularnie oglądają, to o tym wiedzą. Ja zrobiłam nawet film na temat najlepszych zapachów tej marki na YouTubie jakiś czas temu. W ramach ciekawostki powiem Wam, że jest to zapach, którego używa Joanna Przytakiewicz. Bardzo lubi go też Agnieszka Włodarczyk. A jaki jest to zapach? To jest zapach dość specyficzny i oryginalny zarazem, bardzo nietuzinkowy, zapach zielony, taki powiedziałabym współczesny szypr, w którego składzie wyczujemy takie nuty jak czarną porzeczkę, którą ja osobiście bardzo w perfumach lubię, fiołek czy bergamotkę. Perfumy trwałe, bliskoskórne, które są perfumami zielonymi, ale takimi, które z drugiej strony są chłodne i budujące dystans i dzięki temu jest to idealny zapach do stosowania w środowisku korporacyjnym i miejskim. Chciałam powiedzieć miejskim, ale to też, słuchajcie, pasuje. Ja tutaj mam 50, ale jeszcze można kupić pojemność 90 ml. Naprawdę świetny zapach. Ci z Was, którzy obracają się w środowisku korporacyjnym, wiedzą, że nie wypada pachnieć w biurze jakimiś intensywnymi, kwiatowymi, cukierkowatymi zapachami, ponieważ to nie świadczy wtedy o nas dobrze i może przeszkadzać współpracownikom. Natomiast ten zapach do białej koszuli jest naprawdę idealny, także gorąco polecam. I trzeci zapach, i tak sobie właśnie teraz uświadomiłam, że dobrałam je tak, że wybrałam takie trio, które się idealnie nadaje do stosowania na co dzień, właśnie do pracy i na wieczór. Jest zapach Versace Crystal Noir, czyli zapach prostytutki. Wszyscy chyba znają tę anegdotkę. Mój były partner właśnie mówił tak o tym zapachu i zabraniał mi jego używania.
Mój obecny partner z Korei bardzo lubi ten zapach. Wspominałam Wam o nim kiedyś, jak tylko powiedziałam, że mam z tym takie skojarzenie właśnie, że jest to zapach prostytutki, to słuchajcie, zaczęłyście go kupować na potęgę. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam. Ale zadziałała na Was ta nazwa, to określenie. Gorąco, gorąco polecam ten zapach. On jest niesamowicie uwodzicielski, zmysłowy, intensywny, długotrwały. Jest to zapach z ogonem, czyli taki, że jak przejdziecie na przykład w klubie i dookoła Was będą ludzie, to oni ten zapach będą czuć jeszcze kilka sekund po tym, jak Wy przejdziecie dalej. Jest to też zapach taki, który budzi zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Także albo się go kocha, albo nienawidzi. Osoby, które są bardzo wrażliwe na zapachy, mogą mieć z nim problem, ponieważ on, mimo że jest komplementogenny i zwracający uwagę, to z drugiej strony jest też migrenogenny. Czyli może powodować zawroty głowy albo jakieś bóle, nie wiem, nudności. Także przetestujcie go sobie, zanim go kupicie. Jeśli chodzi jeszcze o składniki, to mamy tutaj imbir, kardamon, kokos i pieprz. Zapach naprawdę moim zdaniem cudowny. Ja mam wersję 50 ml wody toaletowej, ale on też jest dostępny w wersji wody perfumowanej. Przetestujcie go sobie kiedyś. Także mamy 3 zapachy, każdy dostosowany na inną okazję i też na inną porę roku, gdybyśmy chciały właśnie je tak umiejscowić. Oczywiście podlinkuję Wam te zapachy pod spodem, żebyście mogły sobie sprawdzić ich ceny i dostępności. Kolejna osoba pyta, czy Twoim zdaniem podział na perfumy damskie i męskie jest potrzebny? Używam męskich i damskich perfum, nie czuję się z tym źle. Każdy powinien nosić to, co mu się podoba. Także mamy tutaj przykład osoby, która zadała mi pytanie i od razu sobie na to pytanie odpowiedziała. Ale przechodząc do sedna, mówi się, że perfumy nie mają płci i tak rzeczywiście poniekąd jest. Mówię poniekąd, ponieważ w istocie w przeszłości tak właśnie było, ale z czasem, kiedy do gry wkroczył marketing, wymyślono, że mężczyźni powinni mieć własne zapachy i kobiety własne. Wszystko oczywiście po to, żeby jak najwięcej tych perfum się sprzedawało. No bo wiadomo, że będzie się ich więcej sprzedawać, jeśli zrobimy podział, niż jak będziemy produkować perfumy dla wszystkich. I tak też się stało i to spowodowało, że dzisiaj panowie doskonale wiedzą, że jak wchodzą do perfumerii, to po jednej stronie mają perfumy męskie, a po drugiej damskie i raczej nie błąkają się tam, gdzie są te perfumy damskie, tylko przechodzą sobie do tej części męskiej. I teraz pytanie, czy ten podział jest potrzebny? Oczywiście znacie mnie, więc wiecie, że wychodzę z założenia, że każdy niech sobie robi, co mu się podoba. Natomiast nie wyobrażam sobie, mówię szczerze Wam, sytuacji, w której mój mężczyzna albo jakiś inny, bliski mi znajomy miałby używać perfum pachnących na przykład watą cukrową, takich super słodkich, jadalnych, które kojarzą się z kobiecością i kobietami w ogóle. To mi nie pasuje do mężczyzn. Tak samo jak nie wyobrażam sobie, żeby Janusz miał na swojej półeczce z perfumami Daisy Marka Jacobsa, albo jeszcze, nie daj Boże, jakieś inne perfumy, które zamknięte są we flakonach z kwiatkami albo innymi babskimi, typowo babskimi motywami. No nie, dla mnie to się po prostu kłóci, to w ogóle nie jest męskie. Także uciekałabym, gdzie pieprz rośnie, gdybym zobaczyła, że jakiś mężczyzna, który mi się podoba, ma w łazience i używa takich zapachów. Ja jestem tradycjonalistką i tego samego oczekuję od mężczyzn, także w tym kontekście uważam, że taki podział na męskie i damskie zapachy jest bardzo dobry, bo jest bardzo pomocny dla takich mężczyzn właśnie, którzy też, podobnie jak ja, są tradycjonalistami, czyli nie tych wszystkich, wiecie, współczesnych Justinów, Bieberów i innych, mających problem ze swoją tożsamością i tak dalej, tylko dla takich właśnie męskich facetów, którzy wiedzą, czego chcą i nie chcą być kojarzeni z kobietami. I ja uważam, że to jest bardzo okej.
Także w tym kontekście uważam, że taki podział jest potrzebny, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałam, na koniec dnia każdy i tak może sobie pachnieć tym, czym mu się żywnie podoba. I jeszcze jedną rzecz muszę Wam powiedzieć, że o ile sobie nie wyobrażam, że mężczyźni mogliby kolekcjonować zapachy typowo damskie, o tyle znacznie łatwiej byłoby mi zaakceptować fakt, gdyby kobieta używała takich stricte męskich zapachów. W ogóle jest tak, że w świecie zapachów jednak więcej wolno kobietom niż mężczyznom. Kobiecie bardziej wypada użyć perfum typowo męskich niż odwrotnie. Zresztą pisałam o tym kiedyś na blogu, czy kobiety mogą używać męskich perfum. Także jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie sobie w wolnej chwili. Zamieszczę link w opisie pod spodem. Kolejne pytanie brzmi, czy kupujesz perfumy zawsze w perfumeriach, czy zaopatrujesz się przez internet? W przeważającej ilości przypadków kupuję perfumy w perfumeriach, czyli stacjonarnie, a nie przez internet. I wpływ na to ma kilka rzeczy. Po pierwsze, mieszkam w stolicy, po drugie w centrum i to ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób robię zakupy, bo skoro mam dookoła prawie wszystkie sklepy, o jakich mogę sobie tylko wymarzyć, to znaczy mówię na wyrost, ale wiecie, co mam na myśli, i są one bardzo blisko mnie. A moja praca polega między innymi na tym, że sobie chodzę, robię zakupy i potem Wam je pokazuję. To jakby ja nie muszę, wiecie, wychodzić z pracy, planować zakupów, robić całej wyprawy, żeby coś kupić stacjonarnie, poświęcając na to dodatkowy czas, tylko mogę sobie pozwolić na to, żeby to robienie zakupów było elementem mojej pracy. Dlatego po pierwsze to jest jeden z powodów, dla których robię zakupy stacjonarnie. Po drugie rzeczywiście jest tak, że ja lubię robić zakupy. Myślę, że już wszyscy o tym wiedzą. Często je robię. I też regularnie bywam w różnych sklepach, także siłą rzeczy coś sobie zawsze kupię, czy to perfumy, czy jakiś krem i nawet jak wcześniej planowała, że zrobię to przez internet, to i tak koniec końców robię to właśnie w perfumerii. Jest jeszcze jedna kwestia, dla której nie kupuję przez internet, a mianowicie taka, że ja nie jestem typem klienta, który poszukuje promocji, takim, który jest łasy na różnego rodzaju obniżki, jakieś gratisy. Ja nie wyszukuję w ogóle w internecie kodów rabatowych itd., itd. Takie rzeczy mnie w ogóle nie interesują. Z reguły jest tak, że jak coś mi się podoba i coś chcę mieć, to po prostu po to idę i to kupuję. A myślę, że jednak osoby, które robią zakupy w internecie, zwracają uwagę na to, że tam jest z reguły taniej i można liczyć na różne promocje. Także tak to właśnie u mnie wygląda. I kolejne pytanie. Najczęściej widzę, trochę źle skonstruowane, ale mniejsza o większość, że chodzisz na zakupy do perfumerii Douglas. Czy robisz to z sentymentu, czy uważasz, że jest to najlepsza perfumeria? Ci z Was, którzy oglądają mój film na temat pracy w perfumerii Douglas, plusów i minusów pracy w tym miejscu, on się Wam tutaj wyświetli na górze w proponowanych, wiedzą, że jednym z powodów, dla których to właśnie tam chciałam pracować, było to, że ja zawsze lubiłam tę perfumerię. Miałam z nią bardzo pozytywne skojarzenia i zawsze wolałam ją bardziej niż Sephorę. Także jednym z powodów, dla których robię właśnie zakupy tam bardzo często, jest właśnie ta moja opinia o tej perfumerii wyrobiona już dawno, dawno temu. Druga kwestia jest taka, że ja po prostu lubię tę perfumerię, podoba mi się ona i też kompetencje osób tam pracujących oceniam jako wyższe i lepsze niż osób pracujących w Sephorze, co oczywiście nie oznacza, że Douglas nie ma wad, albo że Sephora ma same minusy. Jeśli mnie obserwujecie uważnie, to wiecie, że robię zakupy zarówno w Sephorze, jak i w Douglasie. W zależności od tego, gdzie trafię i gdzie coś mi się akurat spodoba, ale z pewnością ma znaczenie fakt, że ten sentyment tutaj wspomniany wcześniej, ale też to, że najzwyczajniej w świecie po prostu lubię tę perfumerię. Czy korzystasz z pomocy konsultantów w luksusowych sklepach? Czy raczej odmawiasz popularnemu "w czym mogę pomóc"? Ja wychodzę z założenia, że gdy idę do sklepu, to idę po coś, a nie żeby sobie pooglądać.
I teraz tak, znowu ci z Was, którzy oglądają regularnie moje filmy, wiedzą, że robiłam jakiś czas temu materiał na temat typów klientów w perfumerii, klientek perfumerii, bo klientów też, ale teraz rozmawiamy o klientkach. I tam rozmawiałam o takim typie konkretnym, też w kontekście mojej osoby. I to też poniekąd jest odpowiedź na moje pytanie. Ten film oczywiście Wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych. Otóż ja absolutnie nie jestem osobą, która lubi sobie porozmawiać o niczym albo o wszystkim w perfumeriach. Absolutnie nie da się ze mną zaprzyjaźnić, nie da się mnie uwikłać w dialog, posługując się tutaj taką nomenklaturą sprzedażową. Nie jestem podatna na wpływy, manipulacje sprzedażowe itd., itd. Nie lubię, jak mi się coś wciska. Także absolutnie nie lubię rozmawiać z konsultantkami. Zawsze konkretnie i od razu mówię, że nie potrzebuję pomocy. Aczkolwiek są takie sytuacje, że nie mogę uniknąć rozmowy czy też kontaktu ze sprzedawcą. Jeśli chodzi o perfumerię, to są to najczęściej takie momenty, kiedy ja już mam wybrany produkt, ale nie wypada mi niestety otworzyć sobie samej szuflady i wiecie, zacząć tam grzebać i szukać produktu dla siebie. Nie lubię tych momentów, bo wtedy jestem zmuszona jednak rozmawiać ze sprzedawcą albo konsultantem, a oni to wykorzystują w taki sposób, że chcą sobie porozmawiać ze mną jeszcze o innych produktach, a ja tego bardzo nie lubię. Także są takie sytuacje, ale tutaj pytanie brzmiało o luksusowe sklepy. Ja wiem, że dla niektórych perfumerie same w sobie są luksusowe, ale jeśli chodzi o takie luksusowe sklepy, butiki sensu stricto, na przykład nie wiem, Louis Vuitton, Chanel czy Hermes, to tam z kolei to jest jeszcze inna bajka, bo o ile, nie wiem, w Douglasie albo w Sephorze mogę sobie pochodzić po perfumerii, porozglądać się, podotykać różnych produktów, to w tych butikach luksusowych już niekoniecznie. W Louis Vuitton to już w ogóle sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że miałabym sobie wyjmować sama torebki z różnych szuflad. Jest to po prostu niemożliwe, także jestem skazana na to, żeby ktoś mi te rzeczy podawał. Niestety tak to wygląda. W butiku Chanel, jak kupowałam broszkę, to też to właśnie sprzedawca musiał wyjąć wszystkie te broszki na specjalnej tacy i mi je pokazywać. I podobnie było z apaszkami w butiku Hermes, także niestety nie zawsze da się tego uniknąć, ale jeśli tylko można, to tak właśnie robię. Jestem typem klientki konkretnej, zawsze wiem, co chcę kupić. Jeśli nie wiem, to pytam, ale robię to zawsze w ostateczności i absolutnie też nie jestem osobą, z którą da się nawiązać nić porozumienia albo się zaprzyjaźnić właśnie w tego typu sklepach. Także tak to właśnie wygląda. Kolejne pytanie. Kiedy zaczęło Cię być stać na luksusowe kosmetyki? W jakim wieku byłaś i czym się zajmowałaś zawodowo? Muszę Wam powiedzieć, że pierwsze luksusowe kosmetyki, którymi były perfumy, co ciekawe, kupiłam sobie w wieku 18 albo 19 lat, w każdym razie po zakończeniu liceum, kiedy wyjechałam do Holandii, żeby zarobić na pierwszy rok swoich studiów. I tam pod koniec wyjazdu z Holandii, już mając zarobionych i odłożonych ileś tysięcy złotych, stwierdziłam, że w nagrodę kupię sobie jakieś perfumy. Pierwszy w moim życiu luksusowych, znanych marek. Kupiłam, pamiętam, jeden zapach dla mamy i to były perfumy Bruno Banani i dwa zapachy kupiłam dla siebie i to był zapach Jean Paul Gaultier Classic, taka pani w gorsecie, bardzo znany zapach. I drugim był Amor Amor Cacharel. Oczywiście podlinkuję Wam oba w opisie pod spodem, bo cały czas za mną chodzą, żeby do nich wrócić, bo miałam je raz, ale nigdy więcej do nich nie wróciłam. Także miałam, tak jak powiedziałam, 18-19 lat. I byłam tuż przed studiami, o, tak bym mogła powiedzieć. A później, jeśli chodzi o pozostałe luksusowe kosmetyki, to zaczęło mnie być na nie stać w momencie, kiedy już przyjechałam do Warszawy i zaczęłam pracować, najpierw jako kelnerka, a później w Douglasie, no wiadomo, tutaj już w ogóle zostałam rozpieszczona do granic możliwości, bo nie dość, że pracowałam w perfumerii, więc na co dzień obcowałam z luksusowymi kosmetykami, to jeszcze dużo ich dostawałam. Miałam zniżkę na te, które chciałam kupić, różne konkursy wygrywałam, dostawałam testery, także tego było mnóstwo. Ale też nie będę się powtarzać, bo mówiłam o tym dokładniej w filmie. Następne pytanie. W jakich sklepach ubierałaś się, jak byłaś nastolatką, tudzież jak byłaś na studiach? Jakich kosmetyków używałaś? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ w momencie, kiedy byłam mała, czyli kiedy byłam nastolatką, to zdecydowaną większość mojej garderoby stanowiły rzeczy używane.
Nie z ciuchlandów, jak niektórzy mówią, tylko były to rzeczy, które przysyłała mi, a w zasadzie nam, moja chrzestna z Niemiec. Także były to ubrania, z których wyrosły jej dzieci. I pomimo tego myśmy byli bardzo zadowoleni z tego powodu, bo to były dobre jakościowo rzeczy, ładne, kolorowe, ładnie pachnące tymi niemieckimi proszkami i legendarnymi płynami do płukania. Także to było zawsze wielkie święto, jak otrzymywaliśmy taką paczkę, bo w tej paczce były nie tylko ubrania, ale też słodycze, co nas, czyli mnie i mojego brata, w momencie, kiedy byliśmy dziećmi, bardzo, bardzo cieszyło. Ale muszę Wam powiedzieć, że z czasem te paczki były coraz gorsze i te ubrania były coraz brzydsze i tak jak początkowo to mnie bardzo cieszyło, każda taka paczka i każde ubranie, z czasem zaczęłam odnosić wrażenie, że to nie są takie paczki, wiecie, wysyłane od serca, żeby komuś sprawić radość, tylko żeby po prostu pozbyć się jakichś rzeczy, które się komuś nie podobały i później już po prostu przestałam lubić w ogóle dostawać paczki, bo te ubrania były coraz gorsze, ale tak jak Wam wcześniej wspomniałam, większość to były rzeczy używane, ponieważ najzwyczajniej w świecie moich rodziców nie było stać na to, żeby kupować mi ciągle nowe rzeczy. Natomiast nieco później, jak już byłam trochę starsza, to jeśli pozwalam na to budżet, to od czasu do czasu moja mama kupowała mi jakieś ubranie w Opolu. Mówię w Opolu dlatego, że każdy wyjazd do Opola dla takiej osoby jak ja, mieszkającej na wsi, w której jest, wiecie, jedna główna ulica i 70 budynków mieszkalnych, to wyjazd do Opola to była jedna wielka wyprawa, bo Opole zawsze jawiło mi się jako takie wielkie miasto, metropolia, oddalone 34 km od mojej wsi i to było naprawdę wielkie święto. Przygotowywałam się do niego, wiecie, psychicznie i też wizualnie. No bo jakoś trzeba wyglądać w tym dużym mieście, zawsze planowałam, co takiego chciałabym kupić. Z reguły to była jedna, maksymalnie dwie rzeczy, bo na więcej mojej mamy nie było wtedy stać. Czyli najczęściej jechało się na przykład po buty, jechało się na cały dzień do tego wielkiego, wspaniałego miasta i później wracało się z łupami i szło się do koleżanki i tam się chwaliło albo i nie, jeśli było czym. Także tak to właśnie wyglądało. Ale znowu te buty czy też swetry kupowane w Opolu to były najczęściej rzeczy kupowane na targach, czyli wiecie, w takich budkach na zewnątrz, gdzie ludzie wystawiają swoje rzeczy i przebieracie się w takich, ja nie wiem, chciałam opisać jakoś te warunki, ale no wiecie, taka przebieralnia, gdzie macie taką szmatkę wiszącą, wszyscy mogą Was podglądać, jest dużo ludzi. Także na takich targowiskach, czyli były to ubrania no name, tak bym je nazwała, a nawet te, które zdarzało się czasem były kupowane w sklepach, to jednak to też były marki nikomu nieznane. Musicie też uwzględnić to, że w tamtym czasie nawet w Opolu nie było takich sklepów jak na przykład H&M czy Zara, o tym można było tylko pomarzyć, ja chyba nawet nie wiedziałam o istnieniu tych marek wtedy. Także tak właśnie to wyglądało. Jak się ubierałam na studiach, to jak przyjechałam na studia do Warszawy, no to już zaczęłam zarabiać swoje pieniądze. Na początku, kiedy byłam kelnerką, a później w Douglasie, więc już mnie było stać na to, żeby samej sobie kupić ubrania. A w związku z tym, że zamieszkałam w Warszawie, no to miałam tutaj dostęp do takich sklepów jak właśnie H&M i Zara. I te dwa sklepy przez dobrych parę lat rządziły w mojej garderobie. Zdecydowana większość rzeczy, które wtedy miałam, właśnie pochodziła z tych dwóch sklepów, co w tej chwili wydaje mi się dość zabawne, ponieważ ja od paru lat nie byłam w żadnym z tych sklepów, nic sobie nie kupiłam, ale za czasów studenckich tak tam właśnie buszowałam. I jeszcze Kasia mnie pytała o to, jakich kosmetyków używałam. Jak byłam mała, czy też młoda, to nie używałam kosmetyków. Te pierwsze, których zaczęłam używać, to na pewno były jakieś tanie marki. Coś mi świta, że używałam Inglota, bo to była tania i polska, ale jednak dobra marka. L'Oreala podkładu używałam na pewno, Bourjois. Do dziś pamiętam ten słynny róż do policzków, taki wypalany, wypiekany de facto.
Także tego typu rzeczy to były. Tanich marek w każdym razie. A później wiadomo, jak już mnie było stać i zaczęłam zarabiać własne pieniądze i też zaczęłam pracować w Douglasie, no to wtedy używałam już wszystkiego, na co miałam ochotę, ze szczególnym uwzględnieniem tych najdroższych, najbardziej luksusowych marek i tak też pozostało do dzisiaj. Kolejne pytanie. Czy robisz makijaż nawet, kiedy nie wychodzisz z domu? Czy robię go nawet wtedy, kiedy nie wychodzę z domu? Otóż muszę Wam tutaj zdradzić pewien sekret. Otóż ja się bardzo często nie maluję. Jak jestem w domu, też tego nie robię, ale ja bardzo często też się nie maluję w momencie, kiedy wychodzę na miasto, czyli na przykład idę do restauracji albo idę do Złotych Tarasów na zakupy. Zdarza mi się bez makijażu pójść i w dresach, na przykład do Louis Vuitton, mi się zdarzyło parę razy. Także myślę, że wiecie, jak teraz spoglądam na siebie sprzed x lat, kiedy mieszkałam na wsi i zderzam to, jak żyję teraz z tym, jak żyłam kiedyś, kiedy to Opole było tak strasznie daleko, że to była taka wielka wyprawa, że się kupowało jedną albo dwie rzeczy, że się stroiło, żeby ładnie w mieście wyglądać. Taka, wiecie, mentalność dziewczyny ze wsi i zestawiam to z tym, jak się zachowuję teraz. Czyli teraz mam tak, że mieszkam w centrum, bardzo blisko Złotych Tarasów. Mogę w każdym momencie wyjść i za kilkanaście minut sobie dojść nawet pieszo do Złotych Tarasów i kupić wszystko to, czego chcę. To nie mam już w swojej świadomości czegoś takiego, że powinnam, skoro idę do galerii handlowej w Warszawie, ładnie się ubrać i pomalować, tylko bardzo często jest tak, że jak po prostu chcę, to wychodzę w tym, w czym jestem, czyli w dresach, albo na przykład wróciłam ze spaceru z psem bez makijażu i normalnie idę tak do galerii handlowej i nie zastanawiam się wtedy, jak zostanę odebrana, nie przejmuję się tym, że ktoś może pomyśleć, nie wiem, że powinnam założyć garsonkę, najlepszą torebkę albo się w ogóle jakoś wystroić, ponieważ kiedyś to, co było dla mnie wielką wyprawą, dzisiaj jest codziennością. Więc dla mnie to nie jest absolutnie żadne wydarzenie, kiedy ja idę na zakupy. Bo to jest dla mnie, tak jak powiedziałam, codzienność. Tak samo jeśli chodzi o restaurację. Nie wiem, czy macie świadomość tego, ale w obliczu faktu, który Wam teraz przytoczę, czyli tego, że według najnowszych statystyk aż 36% Polaków w ogóle nie chodzi do restauracji, no to ja sobie wyobrażam, że dla tych 36% i tych kolejnych kilkunastu, które bywają rzadko w restauracjach, to jest to jednak jakieś poważne wydarzenie pójście do restauracji. No ale ja jestem taką osobą, która potrafi bywać w restauracji nawet kilka razy dziennie. To teraz sobie wyobraźcie mnie, gdybym miała się stroić za każdym razem, wiecie, malować, robić sobie fryzury, dlatego że idę na jakieś wielkie wydarzenie, jakim jest pójście do restauracji, także myślę, że wiele osób mogłoby się bardzo zdziwić, ale to wynika z tego właśnie, że to jest moja codzienność, to nie jest jakieś, wiecie, super wydarzenie. Także odpowiadając na pytanie, czy robisz makijaż nawet kiedy nie wychodzisz z domu, odpowiadam, bardzo często makijażu nie robię w ogóle, niezależnie od okoliczności. Dajcie znać, czy Was to zdziwiło, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Który kolor na ustach jest według Ciebie atrakcyjniejszy? Fuksja czy czerwień? Oba kolory są dla mnie bardzo atrakcyjne. Natomiast zauważyłam, że najczęściej noszę czerwień, zdecydowanie częściej niż fuksję, ale oczywiście oba kolory polecam, uważam, że są piękne, ale korzystając z okazji muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że kobiety się wstydzą takich wyrazistych kolorów, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie czerwieni, ale to tylko potwierdza jakby moje wcześniejsze domysły na temat tego, że kobiety są w ogóle bardzo często nieśmiałe i niepewne siebie, bo wiecie, dla mnie to, że ja sobie nałożę czerwoną pomadkę na usta, to jest nic. Ja się nad tym nie zastanawiam, jak zostanę odebrana, czy ktoś będzie na mnie patrzył, czy nie, ale rzeczywiście jest tak, że taka czerwona pomadka, czerwone usta bardzo przyciągają wzrok i to może być jeden z głównych powodów, dla których kobiety nie lubią malować ust na czerwono. Natomiast ja z tym absolutnie nie mam żadnego problemu, ale widzę, że wiele kobiet ma. Także drogie panie, nie przejmujcie się tym, że ściągniecie wzrok nie tylko mężczyzn, ale i kobiet na siebie, bo to o to chodzi, żebyście się dobrze czuły właśnie seksownie i kobieco. Polecam gorąco wszystkim. Czy chodzenie na obcasach nigdy nie sprawiało Ci większego problemu, czy musiałaś się nauczyć chodzić w wysokich butach i jak to wyćwiczyłaś? Z tego co kojarzę, jesteś dość wysoką kobietą, więc czy nie czujesz się niekomfortowo zakładając buty na wysokim obcasie?
I to jest pytanie, które bardzo regularnie się pojawia w różnych kontekstach, czy to w związkach, czy odnośnie ubioru i też jakby kontynuując wątek tych niepewnych kobiet. Słuchajcie, to, że ja jestem wysoka, nie przeszkadza mi absolutnie w tym, żeby nosić buty na obcasach, wręcz przeciwnie. Ja się nigdy nie zastanawiam nad tym, czy ktoś jak mnie zobaczy stwierdzi albo pomyśli, ale wielkolud, albo że za wysoka, albo że powinna nosić płaskie buty, bo mnie to w ogóle nie interesuje. I tutaj już mam problem z głowy. Problemem największym są tutaj te osoby, które właśnie tak myślą. Czyli ja się nigdy nie czuję niekomfortowo, ale być może wynika tak, wnioskuję na podstawie tych częstych Waszych pytań, że inne osoby się czują z tym niekomfortowo, ale wiecie, to nie jest mój problem, że ktoś się czuje niekomfortowo z tym, że ja jestem wysoką kobietą i chodzę w szpilkach. Dla mnie to jest bardzo zabawne. Natomiast jeśli chodzi o to, czy mi to nie sprawiało większego problemu, na pewno mi sprawiało problemy na samym początku, tak jak każda czynność, której się uczymy, którą wykonujemy pierwszy raz w życiu, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że nie pamiętam dokładnie tego pierwszego momentu, kiedy założyłam te buty i jak się wtedy zachowywałam, jak mi się w nich chodziło. Na pewno nie byłam w tym mistrzynią. Natomiast z reguły jest tak, że praktyka czy też trening czyni mistrza, więc jeśli nie potraficie chodzić na szpilkach, to możecie się tego nauczyć. Wystarczy odrobina determinacji i oczywiście ćwiczeń. Jeśli nie wiecie, jak się prawidłowo chodzi na szpilkach, no to radzę sobie znaleźć jakiś tutorial. Dzisiaj mamy w dobie internetu możemy znaleźć poradniki dotyczące absolutnie wszystkiego, także to jest dosłownie moment, żeby znaleźć taki materiał i później kwestia czasu i chęci, żeby się tego nauczyć. Oczywiście ja z własnego doświadczenia polecam bardzo, ponieważ nogi zawsze ładniej wyglądają w szpilkach i kobieta się też czuje lepiej i jest też pewniejsza siebie, ale trzeba to lubić, bo nie każda kobieta lubi. Oczywiście dziwi mnie to, ale mam świadomość tego, że no nie wszystkie kobiety lubią, tak? Czy uważasz, że dla 19-letniej osoby studentki to przesada chodzenie codziennie odstawioną, w sensie ubraną elegancko i na obcasach? Moje drogie panie, absolutnie nie uważam, żeby to była przesada. Uważam, że umiłowanie do klasycznej elegancji, do dbania o siebie, przywiązywanie do tego wagi, dobry ubiór, to bardzo dobrze o kimś świadczy. 100 razy jest to lepsze, takie dbanie o siebie i odstawianie się, niż na przykład niedbanie o higienę albo na przykład wystawianie biustu na forum, pokazywanie tyłka, czy też brzucha albo innych części ciała, także to jest 100 razy lepsze. Ja zawsze to będę popierać. Oczywiście to się nie będzie podobało innym kobietom, ponieważ kobiety postrzegają inne kobiety, zwłaszcza te wyglądające lepiej od nich jako konkurencję. I raczej nie będą Was za to chwalić, bo będą się źle czuły z tym, że same wyglądają gorzej od Was. Takie są kobiety. Ale jeśli Ty masz czas, odwagę i ochotę na to, żeby codziennie chodzić odstawioną, czyli ubraną na elegancko i na obcasach, no to ja uważam, że to jest naprawdę świetna sprawa, bo takich kobiet jest mało. Dostrzegam tylko jeden minus taki, że jednak chodzenie na obcasach na studia jest dość niewygodne, ale jeśli Ty się z tym dobrze czujesz, to jak najbardziej jestem za i będę Ci kibicować. Co sądzisz o modelkach plus size? Modelki plus size nie podobają mi się, więc mnie w ogóle ten temat nie interesuje. Tak samo nie podoba mi się też to wmawianie, propagowanie przez każde w zasadzie media, że każda kobieta jest piękna niezależnie od wyglądu, rozmiaru itd., bo wiecie, mnie to bawi, bo już nie mam 5 lat i nie wierzę w bajeczki, a tutaj się cały czas dorosłym kobietom chce sprzedać, że wszystkie jesteśmy pięknie niezależnie od okoliczności. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Podobnie jak nie mogłabym się zgodzić z tym, że wszystkie kobiety są inteligentne albo że wszystkie kobiety są bogate. Czujecie absurd, tak? No nie ma czegoś takiego po prostu. To są bajeczki, ale z jakiegoś powodu wiele kobiet w to wierzy, albo przynajmniej chce w to wierzyć, także absolutnie się z tym nie zgadzam, nie podoba mi się to. Natomiast najbardziej podobają mi się kobiety szczupłe, najzwyczajniej w świecie, ale też nie mam tutaj na myśli wieszaków, modelek
u których widać tylko skórę i kości, tylko po prostu taką zdrowo wyglądającą, szczupłą sylwetkę. I też bardzo mi się nie podoba tendencja w drugą stronę, czyli propagowanie androgenizmu, czyli osób, co do których nie można powiedzieć, jakiej są płci, bo nie wyglądają do końca ani jak mężczyźni, ani jak kobiety. Bardzo mi się to nie podoba, a widzę, że jest to coraz bardziej powszechne i idzie w parze z tym, w jaki sposób ludzie myślą albo jakie mają charaktery, czyli coraz mniej jest męskich mężczyzn, a coraz więcej kobiet zachowujących się jak mężczyźni i to się wszystko, wiecie, tak łączy, robi się z tego taki okropny sos, czy też zupa i nie wiem za bardzo co z tym zrobić. Także wyrażam tylko swój głos sprzeciwu w tym miejscu. Czy kiedykolwiek byłaś gruba? Nie, nigdy nie byłam gruba i na szczęście nigdy nie będę, a to dlatego, że mam dobre geny po rodzicach. Mój ojciec był bardzo szczupły, moja mama jest szczupła, także cieszy mnie to bardzo, że mogę sobie więcej jeść, nie muszę przestrzegać restrykcyjnej diety, a i tak będę zawsze wyglądać w miarę dobrze, ale na pewno nigdy nie będę gruba, także pod tym względem mam lepiej niż inni. Miałaś jakieś zwierzątka, jak byłaś młodsza i mieszkałaś z rodzicami? Nie można powiedzieć, że ja miałam, kiedy byłam młodsza. Raczej jako rodzina mieliśmy rzeczywiście zwierzęta. Psa i 2 koty. Był też epizod, że mieliśmy kury, ale to był, jak powiedziałam, epizod, więc nie będę się na tym skupiać. Jeśli chodzi o psa, to tak jak typowa rodzina na wsi, mieliśmy kundla, który wabił się też bardzo typowo, czyli Jackie. Większość psów, mam wrażenie, się wabi tych ze wsi albo Azor, albo Jackie, więc nasz się wabił Jackie dla odmiany. I dla odmiany też był to pies, który całe swoje życie spędził na zewnątrz, oczywiście w budzie, bo takie było mniemanie, że miejsce psa jest w budzie. I pies był przywiązany do tej budy łańcuchem, także nie był w ogóle wyprowadzany. I tutaj taka mała uwaga, bo niektórym się wydaje, że wystarczy mieć dom z ogrodem, żeby mieć psa i żeby ten pies był szczęśliwy. Otóż wsie, zwłaszcza polskie, żyjemy w Polsce, więc mówię głównie o Polsce, są świetnym przykładem tego, że absolutnie tak nie jest, ponieważ na wsiach z reguły jest tak, że ludzie, którzy mają psy, nie traktują ich za bardzo jak członków rodziny, tylko jako potencjalnych stróżów domu, ale takich, które są całe życie przywiązane do łańcucha, czyli życie mają, mówiąc ogólnie, marne. Odżywianie też marne. Nikt za bardzo się nimi nie interesuje, wiecie, nie opiekuje się. Opieka weterynarza, no to wiecie, musicie jechać ileś tam kilometrów do wioski dalej. Ten weterynarz też jest, a raczej jego umiejętności wątpliwej jakości, aż mi się zrymowało. Raczej budżetu się na to przeznaczać nie chce. Wszystko jest za drogie. Także ten nieszczęsny Jackie też taki właśnie był. Dostawał do jedzenia, nie miał żadnej szczególnej diety, tak jak mój Asztwan kochany, tylko dostawał to resztki ze stołu, z obiadu. Więc był to pies, który non-stop szczekał, nikt z nim oczywiście nie wychodził, bo kontynuując też ten wątek domów z ogrodami, na wsiach jest tak, że praktycznie każdy ma dom, każdy ma psa, a często się zdarza tak, że widzicie taką tabliczkę uwaga, zły pies. Zresztą nawet ostatnio w centrum Warszawy mi się zdarzyło widzieć taką tabliczkę i wiecie, takie wydzierające się psy groźne, dlatego że właścicielom nie chce się ich wyprowadzać, więc tak jest właśnie na wsiach i nie tylko. To jest taka uwaga w ogóle do ludzi, którym się wydaje, że trzeba mieć dom z ogrodem, żeby pies był szczęśliwy. Otóż nie, bo niezależnie od tego, czy macie dom z ogrodem, czy mieszkanie, psa trzeba wyprowadzać, o czym wiele osób zapomina. Także mieliśmy tego psa, który, muszę Wam powiedzieć, zaginął w dziwnych okolicznościach, ponieważ myśmy od czasu do czasu jeździli do Niemiec i po jednych takich wakacjach, słuchajcie, wracamy, a psa nie ma. Ponoć oficjalna wersja była taka, że urwał się z łańcucha. Ciężko mi jest w to uwierzyć. Nie wiem za bardzo, co się z tym psem stało do dzisiaj. Ja byłam wtedy dzieckiem, więc też nie wszystko pamiętam i nie o wszystkich rzeczach wiem. Przedstawiam Wam tylko to, jak pewne rzeczy wyglądały z mojej perspektywy wtedy i teraz. Natomiast kontynuując wątek tych zwierząt,
to mieliśmy jeszcze 2 koty. I z nimi też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jak to na wsi, mieliśmy dachowce. Mieliśmy kocicę i tak się ta kocica nazywała, po prostu kocica. Nikt jej nie nadał imienia. I kocica jak to kocica na wsi, w takiej rodzinie jak ja, która nie miała ani jakby świadomości, ani możliwości finansowych na to, żeby na przykład kocicę wysterylizować. Zdarzały się takie sytuacje, że kocica rodziła małe kotki. I pamiętam, słuchajcie, jak dziś taką sytuację, że urodziła ta kocica kilka kotków. A dlatego to tak bardzo pamiętam, ponieważ tych kotków było kilka i mój tata pozwolił mi, powiedział wtedy, że mogę sobie wybrać jednego z nich, który z nami zostanie w domu. I ja tak też zrobiłam. Wybrałam sobie tego, który mi się podobał najbardziej i nazwałam go Pinio. Nie pytajcie dlaczego, po prostu nazwałam go Pinio. I był to kocurek. I tak jak Wam wspomniałam, tych kotków było kilka. I teraz opowiem Wam pewną historię. W zasadzie zastanawiałam się, czy w ogóle jest sens o tym mówić, ale postanowiłam o tym wspomnieć, żebyście mieli świadomość, jakich rzeczy dzieją się na wsiach. Działy się kiedyś, ale jestem pewna, że dzieją się w dalszym ciągu. Otóż pamiętam, że tak jak wspomniałam, tych kotków było kilka, ja sobie wybrałam jednego. A co się stało z pozostałymi? Otóż mój tata postanowił utopić je w rowie. I teraz, wiecie, to jest ciężko mi jest o tym mówić, dlatego że ja mam teraz, jak wiecie, 2 koty, wspaniałe i psa. W zasadzie tak, to by się zgadzało, bo teraz mam dokładnie tyle zwierząt i takich samych jak wtedy, kiedy byłam mała, ale chodzi o to, że ja w ogóle nie mam takiego myślenia, że wiecie, że gdyby mi kocica urodziła kilka kotków, no to ja bym je chciała utopić w rowie, a takie rzeczy są na porządku dziennym na wsiach, ponieważ ludziom się po pierwsze nie chce kotów czy tych kocic sterylizować. Po drugie, jak już się te małe kotki urodzą, co jest konsekwencją tego, że nie chce się ich wysterylizować, no to ludziom się nie chce zaangażować nawet w to, żeby te koty komuś rozdać. No i łatwiej jest oczywiście te koty uśmiercić. I słuchajcie, jak ja się o tym dowiedziałam gdzieś tam pokątnie, nie wiem, podsłuchałam coś jako dziecko, to mi było tak przykro, pamiętam, że strasznie płakałam, ale ja naprawdę nie miałam, i teraz nie chcę się tłumaczyć, tylko ja po prostu byłam dzieckiem, więc nie miałam absolutnie żadnego wpływu na to, co wyprawia mój ojciec. Mój ojciec też nie był dobrym człowiekiem. Nigdy bym tak o nim nie powiedziała, zresztą wiecie, to też wspominałam o tym kiedyś w Q&A. Ta rodzina patologiczna, z której jestem i ta patologia, którą prezentował mój ojciec, ona miała też odzwierciedlenie właśnie w tych, słuchajcie, zwierzętach. Także tak się właśnie traktuje zwierzęta na wsi, ale to jeszcze nie wszystko, bo ja tu już nawet nie wspominam o mojej mamie, bo ona oczywiście nie miała nic do powiedzenia, gdyby chciała coś zrobić, to nie za bardzo by się dało, bo jakby o wszystkim decydował ojciec, ale jest jeszcze jedna ważna kwestia. Otóż znowu któregoś razu wyruszyliśmy w podróż do Niemiec. Wracamy, słuchajcie, z tych wakacji i nie ma mojego kota. Nie ma Pinia. Nie wiadomo, co się z nim stało. Ponoć potrącił go samochód. I też pamiętam kolejną historię. Muszę powiedzieć, że wszystkie moje zwierzęta, nasze, te ze wsi tragicznie skończyły. Wybieraliśmy się też na jakieś wakacje, najpewniej nad morze albo do Niemiec, bo tam jeździliśmy najczęściej. I słuchajcie, te wszystkie historie, które Wy oglądacie na Facebookach, czasami też mi się wyświetlają na wallu, że ludzie, którzy mieli psa, nie mieli go z kim zostawić, zostawiają go w lesie, przywiązują łańcuchami itd., itd. I zastanawiacie się wtedy, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego robić, no to wyobraźcie sobie, że mój ojciec przez którąś z takich właśnie podróży wywiózł kocicę do lasu, kilka kilometrów od domu po to, żeby nie mogła wrócić do tego domu, bo nie chciał zorganizować opieki dla tej kocicy. Ja pamiętam, że ja strasznie wtedy płakałam, bo wiecie, ja byłam małym dzieckiem, ale miałam świadomość tego, wiecie, byłam przywiązana do tej kocicy. No i niestety musiałam się z nią pożegnać, także tak to właśnie wyglądało. Także chcę, żebyście mieli świadomość taką, bo jestem przekonana, że w dalszym ciągu tak jest, że zwłaszcza na wsiach ludzie po prostu mają coś z głowami
w ogóle nie myślą o tym, jakie zwierzęta biorą, co się wiąże z opieką nad zwierzętami. No ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym z którymkolwiek z moich zwierząt miała zrobić coś takiego, bo je, jak wiecie, bardzo, bardzo kocham. I jak tylko się z nimi coś złego dzieje, to od razu jadę z nimi do lekarza. Także chcę, żebyście o tym wiedzieli, jak zobaczycie kiedyś taką sytuację u Was na wsi, to żebyście reagowali. I bardzo Was proszę również o to, żebyście mi dali znać w komentarzach, czy w Waszych miejscowościach zdarzają się takie rzeczy, czy Wam osobiście się zdarzały, czy może w Waszych rodzinach też się dzieją takie rzeczy. To mnie bardzo, bardzo ciekawi. Nie wiem, być może te moje historie zwierzęce komuś pomogą, uświadomią jakiś problem. Natomiast tak jak powiedziałam, zastanawiałam się, czy o tym powiedzieć, bo to nie jest nic fajnego mówić, że Wasz ojciec miał coś z głową i tak traktował zwierzęta, ale tak to właśnie wyglądało. Dobrze, moi drodzy, odnoszę wrażenie, że ten film będzie niesamowicie długi, także pomimo tego, że przygotowałam tutaj sobie jeszcze kilka pytań, na które chciałam Wam dzisiaj odpowiedzieć, jestem zmuszona z nich zrezygnować, ponieważ nie chcę po prostu, żeby ten film trwał w nieskończoność, ale nie mogę sobie odpuścić odpowiedzenia na pytanie dotyczące aborcji, a mianowicie jaki jest Twój stosunek do aborcji, ponieważ to jest pytanie, na które chciałam odpowiedzieć już przy okazji ostatniego Q&A, ale wtedy też zabrakło mi czasu, a zauważyłam, że część z Was myśli, że celowo unikam tego pytania, ponieważ nie wiem, czy się czegoś boję, tak myślicie, czy z czym to jest związane. W każdym razie absolutnie się nie boję. Ja mam wyrobione zdanie na mnóstwo tematów kontrowersyjnych i nie tylko. I nie boję się ich przedstawiać, tylko po prostu ostatnio zabrakło mi czasu, więc dzisiaj zrezygnuję z kilku pytań, które poruszę w kolejnym Q&A, żeby ustosunkować się do tej aborcji. Najogólniej rzecz ujmując uważam, że ani Kościół, ani państwo nie powinno się wtrącać w kwestię aborcji. Przy czym muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o to wtrącanie się Kościoła do aborcji, to mnie to nawet nie dziwi. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeśli ktoś uważa się za katolika, chodzi do kościoła, jest osobą wierzącą, no to logicznym dla niego powinno być to, że mówimy tutaj o kobietach, że taka kobieta nie powinna chcieć dokonywać aborcji ze względów chociażby religijnych. Ja, jak wiecie, nie jestem osobą religijną, więc ja absolutnie nie mam tego problemu, ale jednocześnie uważam, że każdy jest kowalem własnego losu, więc uważam, że każdy powinien w swoim życiu robić to, co chce zgodnie z własnym sumieniem, bo koniec końców to nie rząd, czy to nie Kościół będzie żył ze świadomością tego, że konkretna kobieta dokonała aborcji, tylko z tą świadomością uśmiercenia dziecka, czy też zarodka, w zależności od tego, jak to ujmiemy, będzie żyła ta osoba, która zdecydowała się na jego usunięcie. To ona będzie żyła z tą świadomością do końca życia. Nie ja i nie Wy. Także ja się w ogóle nie wtrącam w czyjeś sprawy. Każda tego typu decyzja jest decyzją trudną. Natomiast gdybym miała powiedzieć, jak ja bym się zachowała, czy ja byłabym w stanie dokonać aborcji, to myślałam o tym wielokrotnie w przeszłości. I zawsze myślałam i myślę w dalszym ciągu, że gdybym zaszła w niechcianą ciążę, albo na przykład gdyby okazało się wskutek badań prenatalnych, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że urodzę dziecko z jakąś bardzo poważną chorobą genetyczną, na przykład z zespołem Downa, to zawsze myślałam, że w takim przypadku ciążę usunę, że nie będę miała z tym większego problemu, ponieważ jestem zbyt wielką egoistką, żeby poświęcić całe swoje życie, bo wiem, z czym to się wiąże, wychowywanie na przykład dziecka z poważną wadą genetyczną, czy na przykład z zespołem Downa. Wiem też, że i nie jestem tutaj odosobniona, że wiele kobiet usuwa ciążę właśnie z tego względu i też się poniekąd temu nie dziwię, bo tak jak powiedziałam, w tym przypadku musimy poświęcić całe swoje życie komuś innemu. To znaczy każdemu dziecku w jakimś sensie poświęcamy swoje życie, ale to jest jednak innego rodzaju poświęcenie, na które ja najpewniej nie byłabym gotowa. Ale rozmawiamy tutaj cały czas hipotetycznie, ponieważ ja nigdy nie byłam ani w sytuacji takiej, gdzie byłabym w ciąży, ani też nie wykonywałam nigdy badań prenatalnych, także nie byłam nigdy w takiej sytuacji, która mogłaby spowodować, że mając 100% pewność mogłabym Wam teraz powiedzieć, tak, zrobiłabym to, a tego bym nie zrobiła. Mogę Wam tylko powiedzieć to, co ja myślę na dzień dzisiejszy i wczorajszy w zasadzie też.
Natomiast nie jestem przekonana co do tego, że nie zmieniłabym zdania, na przykład gdybym zaszła w ciążę i dowiedziała się, że miałabym urodzić dziecko z jakąś poważną wadą genetyczną. Nie wiem, co bym wtedy zrobiła. Mówię Wam tylko, jak zakładam, żebym się zachowała, ale z mojego doświadczenia wynika, że co innego możemy sobie zakładać, a co innego możemy w życiu robić. I niejednokrotnie na własnym przykładzie i na przykładzie innych ludzi się o tym przekonałam. Także zawsze najpewniej jestem przekonana co do tych rzeczy, które już w moim przypadku wystąpiły i wiem, jakbym się w danej sytuacji zachowała. Tutaj nie do końca wiem, mogłoby być różnie. Teraz mogę mówić jedno, a później mogłoby się okazać, że nie miałabym odwagi na to, na przykład, żeby usunąć dziecko, natomiast tak czy inaczej, gdybym ostatecznie znalazła się w takiej sytuacji i zdecydowała się, że rzeczywiście dokonam aborcji, to nie miałoby dla mnie absolutnie żadnego znaczenia to, czy zabieg aborcji byłby w danym kraju, w którym bym wtedy mieszkała, legalny czy też nie, bo gdybym chciała to zrobić, taki mam charakter, więc tego jestem pewna w 100%, jeśli się na coś zdecyduję, to wtedy to robię. I gdyby to nie było możliwe w Polsce, nawet nielegalnie, to zrobiłabym to legalnie za granicą. Tak właśnie myślę. Bardzo ciekawi mnie to, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Piszcie proszę w komentarzach. Tymczasem pozwólcie, że się z Wami pożegnam, ponieważ tak jak wspomniałam, obawiam się, że ten film będzie niesamowicie długi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału i oczywiście zamieszczania Waszych kolejnych pytań do następnego Q&A. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich materiałów, o których wspominałam w trakcie trwania dzisiejszego filmu, listę produktów, za pomocą których wykonałam makijaż, a także listę rzeczy, które mam dzisiaj na sobie, wraz z linkami do sklepów, w których można je kupić. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.